No i tak właśnie przechodząc z wątku tej rzetelnej pracy, którą wykonujesz codziennie i to widać przy tarczy, przejdźmy do spraw takich międzynarodowych. No bo jak już udało ci się uwierzyć w siebie, uznałeś, że to jest ten czas, to jest ten poziom, no to zacząłeś wybierać się na większe turnieje. Tak, tak. I ogółem, że tak powiem, po tych 11 latach przerwy miałem dobry kontakt ciągle z właścicielami, z menedżerami tych różnych pubów, drużyn w Irlandii i napisałem SMS-a do jednego z menadżerów, mówię, słuchaj, chciałbym zagrać, chciałbym wrócić do Ligi Irlandzkiej, czy jest jakieś miejsce w drużynie? Po 11 latach przerwy nikt nie wiedział, jak ja gram, nikt nie spodziewał się, co mogę zagrać. Od razu była odpowiedź, przychodź, zapisujemy cię na nowy sezon, ten i ten tygodniu zaczynamy, wpadaj, gramy. No i udało się tak, że tak powiem, po 11 latach przerwy bez żadnych eliminacji, jakby jak ja to na siebie cały czas mówię, no name, wpadając do tej ligi, wszedłem i od razu zostałem ustawiony jakby z numerem 1, gdzie zawsze ustawia się numer 1 jakby topowego gracza z całej drużyny, żeby ten mecz dobrze rozpocząć w lidze irlandzkiej szczególnie, bo tam gra się tylko, przyjeżdżasz na zawody, jedziesz na ligówkę, zagrasz jeden mecz do 2 wygranych legów i dziękuję, możesz pogratulować wszystkim i jechać do domu, bo to tylko jest, gra się do 8 wygranych, ale 8 różnych zawodników gra, nie ma żadnych dodatkowych gier. I tak na starcie dostałem kredyt zaufania, pokazałem po dobrym treningu, pokazałem, że jestem przygotowany i udało się Aklimatyzować. aklimatyzować, dokładnie, dziękuję, w tym dublińskim sporcie i ciągle teraz, że tak powiem, jestem topowym graczem całej ligi i różne ligi są, w Irlandii są różne systemy lig. Masz ligę poniedziałkową, ligę wtorkową, ligę środową. I możesz grać w każdej lidze w innej drużynie. I każda liga jest jakby inny poziom. Poniedziałek i środa zawsze jest jakby jedna federacja dublińskiej ligi i jest Premier League, gdzie topowi gracze, cały top Dublina gra. A we wtorek jest jakby też większość topowych zawodników gra, ale ludzie odpuszczają sobie wtorkową ligę. Ale też jest bardzo wysoki poziom, gdzie zawodnicy grają na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Tam nie ma lipy. No tak, no to jednak są tak jakby całe Wyspy Brytyjskie, no tam tym dartem ludzie żyją, tam z tego darta kultura cała tego jest. No jeżeli jest więcej ludzi, większy przemiał osób i więcej grania, no to ten poziom siłą rzeczy będzie wyższy. No jest z kogo wybierać, tak więc no, jakiegoś słabszego zawodnika drużyny nie wezmą, a im jest więcej dobrych zawodników, tym ten poziom cały czas rośnie. No ale tak jak mówisz, no, dali ci kredyt zaufania, ty go w pełni spłaciłeś, pokazałeś, że jesteś zawodnikiem, na którego warto liczyć, któremu można zaufać i zrobiłeś to w drużynie. Ale jeżeli chodzi o zmagania indywidualne, no to też już po tym 2021 roku już pewne wyjazdy się zdarzały. Tak, tak. Moim kluczem jakby przełomowym były Mistrzostwa Polski 2022 w Żninie, znowu w Softowym, gdzie jakby broniąc tytułu mistrza Polski parowego, pojechaliśmy tam znowu z Arturem i z Przypomnieniem Toruń, gdzie w tym softie jakby ta presja troszeczkę mnie zżarła. Nie byłem zadowolony ze swoich wyników, nie udało nam się zrobić żadnego sukcesu. Odpaliśmy bardzo w miarę szybko, indywidualnie też odpadłem bardzo szybko. Troszeczkę za bardzo kombinowałem z przejściem, bo grając w Irlandii Steela, tutaj grając softa, mam 4 gram różnicy w lotce. I te przejście jakby mnie troszeczkę ta presja cała zżarła i nie wytrzymałem mentalnie tego wszystkiego. No ale po Żninie zaraz wróciłem do Irlandii, do kraju, w którym mieszkam i jakby odrzuciłem troszeczkę tego softa i wszedłem w Steela. I cały czas po prostu wtedy mnie wzięło jakby taka mania, gdzie zacząłem ćwiczyć przez kolejne dobre 4 czy 5 miesięcy, 5 godzin dziennie, bez różnicy. To było 5 godzin bite treningu. I też grania online w darta, gdzie poznałem bardzo świetnych graczy grających online. 3 różne polskie ligi online, gdzie fajnie jest sobie pograć z topowymi zawodnikami i bardzo polecam, bo online granie na trening dla początkujących czy zaawansowanych graczy jest naprawdę super doświadczeniem i wspieram dużo graczy i pomagam dużo graczom młodym, bo z paroma graczami młodymi mam taką styczność i trenujemy sobie i jest ten trening ciągle
jakby wbija się do przodu. Grając na poziomie online, wbijasz sobie, patrzysz sobie średnie, widzisz co grasz i przechodząc, zaczynając od powiedzmy średnie 65, idziesz, pchniesz się do 70, za chwilę kończysz ligę 75, kolejny sezon zaczynasz i jedziesz na średnie 80, no to jak już grasz na średnie 80 online, przerzucając to na swoją ligę, grając 2 ligi irlandzkie, gdzie gram też i widzę średnią i też przerzucając ten sam poziom na powyżej 80 średniej na żywo, stwierdziłem, że spróbujemy sobie pójść dalej i postanowiłem, że pojedziemy sobie na Q-School, gdzie Q-School to już masz topowych zawodników z całego akurat z Wysp Brytyjskich, bo wybrałem sobie Q-School irlandzki. Tak, Znaczy brytyjski. tak jeszcze delikatnie wracając z wątkiem, no tak, no chodzi o te granie na kamerach, no ma dużą zaletę, że gra się z żywym człowiekiem. Tak. Można z nim porozmawiać, można z nim nawet wymienić doświadczenia. No, granie z botem jest takie, treningowo jest interesujące, ale jest takie, życiowo jest takie no, nierozwijające, no bo bot nie jest kimś. Bot to jest taka maszyna ustawiona, która ma skończyć Tak. w określonej ilości lotek. No i to tak nie działa, nie wpływa tak na głowę. No ale jeżeli gra się z żywym człowiekiem, on potrafi trafić lotki, on potrafi jej nie trafić, a po meczu jest zawsze miła atmosfera, można sobie porozmawiać, wymienić doświadczenia. I ten, co Kamil wymienił, no to mamy w Polsce 26 darts, mamy Ligę Darta Online i mamy Polish Dart Cam League. 3 główne kamerkowe ligi w Polsce. I Kamil do treningu zwyczajnego dokłada również uczestniczenie we wszystkich tych ligach. No i w każdej z tych lig również ma sukcesy, wygrane puchary ligi, awans do ekstraklasy i różne inne osiągnięcia, które są, no bo ciężko to wymienić, no bo to są 3 ligi, w każdej z tych lig jest wiele turniejów, każda ma ligi, każda ma puchary i dzieje się bardzo dużo. No generalnie wszystkie ligi kamerkowe polecam, organizacja wszystkich tych lig działa, jest prężnie działająca. Są też transmisje, na tych transmisjach też tam gdzieś mnie zapraszają do mikrofonu, tak więc jeżeli chcecie obejrzeć Kamila i do tego jeszcze dołożyć mój komentarz, to będzie dużo jeszcze okazji, żeby coś takiego zobaczyć. Ale tak, jak mówiłeś, już po przejściu na Steela, po porzuceniu częściowo, tak, nie całkowicie, tego softa? Tak, częściowo. Akurat był mały przypadek, że kolega od lipca, nie grając w ogóle w softa, Artur zaprosił mnie na turniej w Polsce, gdzie wybrałem się na parowy turniej Ligi Kujawsko-Pomorskiej i zagraliśmy tego parowca, no i udało się. To teraz aktualnie. Teraz aktualnie, tak. dosłownie 2 tygodnie temu. Tak. I akurat w tym momencie, będąc na jakby, że tak powiem, wyższym poziomie z tego styla, ta różnica 4 gram nie zrobiła na mnie dużej różnicy. Wcześniej to czułem, będąc taki jakby nieświadomym mentalnie zawodnikiem, niedoświadczonym bardziej zawodnikiem, bo grając na wyspach, grając te online darty, właśnie wszystkie ligi, doświadczenie robi swoje i każdy mecz ciągnie się do przodu. Każda porażka buduje bardziej, bo przegrywając z topowymi zawodnikami na bardzo wysokiej średniej to buduje. Motywacja jest dużo większa, bardzo, bardzo większa. Także nie ma co się złamywać, jeżeli przegrywasz, będąc początkowym graczem. Motywuj się, bo sukces przyjdzie sam. Tylko poświęć swój czas na darta. To jest takie bardzo, bardzo moje dobre motto. I kolega właśnie zaprosił mnie, przyjechałem na tego softa, 4 gram w darcie, ale nie poczułem dużej różnicy i coś tam fajny turniej wyszedł, udało się wygrać i także bez porażki. Było fajnie. No, wracając do Q-Schoola, tak? No bo to będzie tak jakby główny wątek, jeden z głównych wątków tej rozmowy. Tegoroczny Q-School 2024, twój debiut na brytyjskim Q-Schoolu. No tak, no z tego co rozmawialiśmy na tak zwanym przedanteniu, tutaj mamy wątek sportowy, ale jest jeden ciekawy wątek, który warto poruszyć przed tym. Jak wygląda zapis zawodnika, który nie urodził się na Wyspach Brytyjskich, do brytyjskiego Q-Schoola? Jakie są obostrzenia, jakie są takie zwane takie ciekawostki, które trzeba spełnić, żeby móc w tym brytyjskim Q-Schoolu zagrać? No bo wygląda to dość dziwnie, tak? Mamy flagę Wielkiej Brytanii, Irlandii i nagle Polska i to tak wygląda dziwnie, no ale się udaje, czyli coś musiało zostać spełnione. Tak. To jest taka mała ciekawostka, bo nieraz w wywiadach widziałem, że może sobie zagrać tutaj, ten sobie wybiera tutaj, angielski, europejski i każdy mówi, dobra, uciekamy do Europy. Oni uciekli do Europy, bo tam jest łatwiejszy poziom, tak mówią przysłowiowo, gdzie może minimalnie jest słabszy poziom w europejskim, chociaż dopóki się nie sprawdzisz, nie spróbujesz, to nie poznasz tego.
Ale wracając do wątku, brytyjski Q-School jest tylko dla obywateli Republiki Wielkiej Brytanii i Irlandii. I do tego dochodzi, musisz być obywatelem minimum 5 lat, rezydentem, przepraszam, minimum 5 lat Wysp Brytyjskich albo Irlandii. I jeżeli jesteś, to masz prawo przystąpienia do Q-Schoola brytyjskiego. Gdzie ja dostałem regulamin, zapisałem się. Zapisując się też nie byłem świadomy do końca, że jest taki przepis, ale dostałem różne papierki, różne maile od PDC z całym, jakby to powiedzieć, z całym Formularze, regulaminy. Tak. Regulaminy, dokładnie, formularze, regulaminy. I troszeczkę przegapiłem moje gapiostwo, nie przeczytałem tego wszystkiego, regulaminu. I pojechałem sobie na Q-School do Wielkiej Brytanii, do Milton Keynes i na samym starcie nikt do mnie nic się nie przyczepił. Dobra, zapisałeś się, grasz. Ale po pierwszym dniu udało się jakiś tam mały wynik zdobyć, parę punktów wpadło. Na drugi dzień na rozpoczęcie główny organizator do mnie podszedł i mówi: słuchaj, my wysłaliśmy ci maila, nie dostarczyłeś nam papierów, że mieszkasz, że jesteś rezydentem, minimum 5 lat w Irlandii, bo ja podałem kraj zamieszkania Irlandia i paszport polski oczywiście, bo jestem Polakiem. To musiałem kombinować i wysyłać im różne jakieś rachunki potwierdzające, że mieszkam minimum 5 lat w Irlandii. I nie było z tym problemu, bo mieszkam prawie 17 lat, już ponad, przepraszam, 17 lat. Już będzie pełnoletni niedługo. Tak, tak. Pełnolecie będzie za roczek w styczniu świętowane. I nie było z tym problemu i udało się, ale taka mała ciekawostka, bo był tam Łukasz Sawicki ze mną, poznaliśmy się, bardzo sympatyczny zawodnik w darta. Dużo ludzi na przykład w Polsce o tym nie wie, bo potwierdziliśmy, że mamy 15 Polaków w Q-School, ale był też z nami Dariusz Imps, który jest obywatelem Polski, ale on też ma paszport brytyjski i on też nie był do końca świadomy, że może zagrać jako Polak i potwierdził swój pobyt w Q-Schoolu, potwierdził paszportem brytyjskim. Zagrał jako Brytyjczyk, Anglik, a nie jako Polak. Także ogółem mieliśmy 16 Polaków w Q-Schoolu. No, teraz się człowiek dowiaduje dopiero, tak? Nikt się nie spytał, nikt nie zrobił researchu i teraz dopiero się dowiadują, będzie trzeba uzupełnić. No tak, to Tak. potem głupio wychodzi, no bo też nie wiadomo, czy Dariusz tam się odzywał do kogoś, żeby to potwierdzić, żeby gdzieś tam zdementować plotki, że Polaków jest wpisanych za mało. No ale tak wyszło, no już teraz tak już poszło. Tak. A jeżeli chodzi o Q-Schoola, no bo część taką teoretyczną mamy już załatwioną, ale Q-School no to część praktyczna, tak? No, do Q-Schoola nie przyjeżdżamy po to, żeby sobie popatrzeć, jak ludzie rzucają, tylko na Q-School się jedzie po to, żeby grać. No a tobie w tym roku poszło bardzo dobrze, tak? Jako jedyny z naszych udało ci się awansować do drugiej fazy Q-Schoola brytyjskiego. No i jak już sam wspomniałeś, no ciężko stwierdzić, gdzie poziom jest wyższy, ale awans do drugiej rundy jak któregokolwiek z Q-Schooli no jest wyczynem, tak? No jest 128 najlepszych zawodników spoza PDC z danego regionu, którzy walczą ze sobą na śmierć i życie o kartę. Ale tak, no jak wyglądała ta pierwsza faza z twojej perspektywy? No bo udało się parę ładnych wyników zrobić, gdzieś tam udało się tych punktów wystarczająco zdobyć, żeby do tej drugiej fazy awansować. No jak to wygląda z perspektywy zawodnika? No jak wygląda gra na tak wysokim poziomie w formacie single KO z tak dobrymi zawodnikami? Ogólnie to cały czas musi się nastawić bardzo dobrze mentalnie do tego podejścia, bo każdy wie, że w darcie mental to jest podstawa, to jest ponad 90% twojej gry. Możesz rzucać sobie, kurczę, na treningach z maszyną, cały czas maksy mogą ci wchodzić, możesz mówić, no, nawalam 9 lotki co chwilę, ale podejść do zawodnika, zagraj mentalnie i udowodnij to będziesz dobrym klasowym zawodnikiem. I właśnie w tym, że tak powiem, podszedłem na spokojnie, podszedłem, że ja zawsze tylko mogę, nie muszę nic pokazać nikomu, bo będąc jakby, jak ja ciągle mówię, no-name'iem na polskim rynku darterskim, nikomu nie musiałem udowadniać, nikomu nie musiałem pokazywać. Pojechałem, w pierwszym dniu udało się po w miarę fajnej drabince, gdzie miałem jakby moje poziomy po kolei rosły, że zagrałeś sobie na 68, po chwili zagrałeś sobie 70 parę, po chwili 80 parę. No i po chwili mecz, który przegrany zrobiłem na 94 średniej, ale to się buduje, grasz jak przeciwnik pozwala, to jest cały dart. Zawsze jest tak, że w darcie grasz jak przeciwnik pozwala.
zdobywając 3 punkty w pierwszym dniu, byłem już tak, kurczę, tak jakby napalony, że coś jednak w tym darcie mogę, coś jednak potrafię i przechodząc z ligi kamerkowej 80 średnia, przechodząc z ligi irlandzkiej, gdzie jeszcze chciałbym wspomnieć, koledzy, bardzo dużo kolegów z Irlandzkiej Federacji mnie wspierało, z drużyn różnych i mam takich dobrych, fajnych przyjaciół, gdzie oni x lat temu sobie też grali w Q-Schoolu. I takie fajne, mądre słowa poznałem, dowiedziałem się, mówi do mnie przyjaciel Jay Mooney, do mnie powiedział, mówi, słuchaj, ja byłem 4 razy na Q-Schoolu, za pierwszym razem pojedź sobie, zobacz jak to wszystko wygląda, zapoznaj się z tym wszystkim, pograj sobie dla swojego fonu, tak? Nie musisz osiągnąć, nie musisz rozwalać systemu, nie musisz wygrywać z wszystkimi. Jeżeli czujesz, jeżeli to jest twój początek kariery, gdzie uważam, wracając po takim przerwie, to jest mój początek kariery darterskiej, pojechałem nabrać doświadczenia, gdzie tego doświadczenia bardzo dużo nabrałem, gdzie to mnie, że tak powiem, mentalnie wskoczyło, bo grając z bardzo dobrymi przeciwnikami, bardzo dobrymi graczami z Wysp Brytyjskich i nie tylko z Irlandii, grając na średnie 80+, możesz, kurczę, być siebie lekko dumnym, zadowolonym bardzo, bo nie wrzuciłem sobie na presji, że tak powiem, lekko nie dałem ciała, jednego słowa chciałem użyć, zagrając, dobra, spaliłeś się, zagrałeś na 60 średnie i ten poziom, gdzie ty tam dużo niższy jest od mojej możliwości, ale zagrałem na poziomie i udało się. Mówisz, że udało się utrzymać głowę, tak? No Tak. bo to jest to przede wszystkim, tak? Że pojechałeś Tak. na wielki turniej z wielkimi zawodnikami i nie stłamsiło cię to, że oni są mocni, tylko jeszcze bardziej cię to zmotywowało. No i widać to było wszystko po wynikach. No w pierwszej fazie wszystko grało tak, jak powinno. Udało ci się przejść do fazy drugiej. No i tak jak mówisz, nawet o tych średnich, tak? Dart jest takim ciekawym sportem, gdzie można wygrać mecz na średniej 68, a potem następny na średniej 95 można przegrać, ponieważ trafiają tam tacy zawodnicy, którzy potrafią odpalić. No to są Tak. zawodnicy, którzy pukają do bram PDC. No i z tego Q-Schoola kilkanaście albo nawet kilkadziesiąt osób, w zależności od tego, jak tam sezon się układa, dostaje kartę PDC i potem oni grają z tymi najlepszymi na tych wielkich scenach, a ty potem patrzysz, przecież ja z nim na Q-Schoolu wygrałem, a on nagle w PDC gra i też robi wysokie wyniki, tak więc ten dart jest takim interesującym sportem, że pokazuje, jak ważna jest głowa i jak ważne jest szczęście, no bo tak naprawdę można grać mecz życia, a druga osoba zagra jeszcze lepszy mecz życia i z tobą wygra, a po drugiej stronie drabinki zagra 2 ludzi, którzy kiepsko grają, ale że trafili na siebie, no to on będzie wyżej w tabeli, mimo że nie jest lepszym zawodnikiem. No ale taki to jest piękny sport. Szczęście w drabince też trzeba mieć, bo jak mówię, ten pierwszy dniu udało się, że tak powiem, poziomowo dla mnie, żeby rozkręcić moje Rozgrzać się, zdolności. tak Rozgrzać się dokładnie. W drugim dniu już tak nie udało się w tym Q-Schoolu, bez punktów. W drugiej fazie. W drugim dniu w Q-Schoola. dniu też, a dobrze. W drugim dniu też bez punktów, ale w trzecim zaraz też tam zdobyłem 2 punkty, 2 mecze wygrałem i z 5 punktami, że tak powiem, lekko, nie lekko, udało się awansować do tej drugiej fazy. No tak na spokojnie. Na spokojnie. Już tak ten 4 dzień już praktycznie mieć pewność, że ten Tak. awans jest. Tak, ale też tam porozmawiałem sobie dużo z przesympatycznych ludzi poznałem, bo tam atmosfera jest bardzo restrykcyjna i bardzo fajna ta atmosfera jest na tym darcie, możesz pogadać. Poznałem Roba Crossa, posiedziałem sobie, pogadaliśmy chwilę. Wiadomo, Rob Cross to jest czołów top PDC, top świata. I dużo ludzi poznałem, dużo darterów, którzy akurat udało im się też awansować. To już nawet nie wiedzieliśmy, że on awansuje, ale był Dani, chyba on ze Stanów Zjednoczonych i Dan Laubi? tak, pograliśmy, poćwiczyliśmy sobie, bo tam fajnie masz zrobione, że masz chyba 16 tarcz, w jednym pomieszczeniu 8 do treningu, w drugim pomieszczeniu 8 do treningu. I tak sobie trenowaliśmy, pogadaliśmy, cześć i on mówi, ja już tu jestem 7 raz na Q-Schoolu. A później po zawodach zaraz poszedł do mnie, mówi, słuchaj, no udało się, awansowałem, kurczę, przeszedłem po tej drugiej rundzie całej, wszedł do tego, dostał kartę i mówi, za 7 razem mu się to udało. Także to nie jest powiedziane, że jedziesz tam, musisz to wygrać. Nie, to potrzeba czasu, potrzeba doświadczenia. Doświadczenie to robi swoje, nie? Trzeba czasu, doświadczenia, umiejętności i szczęścia. No wszystko się musi połączyć. Na takim poziomie zawodniczym, jaki prezentują wszyscy ci zawodnicy, no to, że tak powiem, no wszystkie gwiazdy muszą się ułożyć w jednej linii i trzeba być przygotowanym, trzeba grać swoje i reszta musi się ułożyć i wtedy można dopiero awansować. A tobie udało się awansować do rundy drugiej.
No i w rundzie drugiej już, jeżeli chodzi o punkty, nie było aż tak kolorowo. No ale tutaj pytanie, czy już to wyszło z tego, że już byłeś tak trochę podpalony faktem, że jesteś w drugiej rundzie, czy bardziej kwestia tego, że przeciwnicy już byli na tyle mocni, że twój poziom nie wystarczał? Powiem tak, że każdego kolejnego dnia też podchodziłem z tym samym nastawieniem. Nie byłem, mentalnie byłem, powiem szczerze, że byłem bardzo dobrze nastawiony. Żadnej presji, żadnego jakby tak powiem trzęsienia ręki, bo tam dużo darterzy to wiedzą o co chodzi, że podchodząc do dubla masz trzęsienie ręki, nie możesz tego rzucić. Nie było czegoś takiego. Było dobre, fajne, sympatyczne nastawienie wojowe, ale grając w drugiej rundzie nie mogłem jakby przeskoczyć tego poziomu 80 plus, a tam już trzeba było zagrać grubo ponad 90, żeby zdobyć dobre, fajne punkty. Udało mi się w którymś meczu wygrać jeden mecz, w którymś dniu wygrać jeden mecz, ale który i tak mi nie dał niestety punktu, ale też przegrałem z Banetem, tak? Bennettem, tym młodym zawodnikiem. Z Laytonem, tak. On jest, kurczę, normalnie mega zawodnik, gdzie dostał też tą kartę i pokazał mi klasę. Pokazał mi klasę, gdzie on tam napierdzielał ponad 90, chyba 6 średnio mi zapodał. Jest bardzo młody i życzę mu szczęścia, bo fajnie grał. No, grasz, tam nie ma pionków, nie możesz trafić na kogoś, nie ma tego łudu szczęścia, gdzie trafisz na kogoś słabszego. No nie, no w drugiej fazie już są ludzie, Musisz którzy mieć się swój dzień. Tak, no bo Q-School, jak to Q-School, jest turniejem otwartym. Do pierwszej rundy można zgłosić się po prostu wpłacając wpisowe, Tak. no ale druga runda już jest kwalifikacyjna. W drugiej rundzie jest odsiew niesamowity. Wchodzi tam najlepsi zawodnicy z Development Touru, najlepsi zawodnicy z Challenge Touru, no i najlepszych tylu zawodników, ile można dorzucić z pierwszej tury. No czyli tak naprawdę, jeżeli na Q-Schoola przyjechało chyba 450 około Brytyjczyków w tamtym roku, no to około 100 z nich tylko przechodzi wyżej. No i taki przesiew sprawia, że te średnie wzrastają, ten poziom jest niesamowicie wysoki.